Witam serdecznie, Irek Winicki, Dżentelmeni przy stole, tuż przed premierą gry Ślimaki, która już niedługo zawalczy na miejsce na waszym stole i w sercu. No bo z tego, co wszyscy mówią, jest to adaptacja komputerowych Wormsów na planszę. No i z tego, co mówią, jest to bardzo udana adaptacja, ci, którzy grali. Ja jeszcze nie miałem okazji, stąd też moje zainteresowanie tym tytułem. A o samej grze i procesie powstawania porozmawiamy sobie z autorem Damianem Stankowskim. Zapraszamy. Witam serdecznie. Pozdrawiam oczywiście Ciebie i wszystkich widzów kanału Dżentelmeni przy stole i bardzo dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I tak, rozmawialiśmy trochę gdzieś tam, wymieniliśmy wiadomości, ty tak troszkę się opierałeś, jeśli chodzi o nagranie, no bo mówisz, że tutaj nic takiego nie dokonałeś, bo przede wszystkim jesteś graczem, a Ślimaki to gdzieś tam wyszły, że tak powiem, tak odebrałem przypadkiem. Ale Nie do końca tak, powiedziałbym bardziej, że po prostu nie uznaję się jako osoba, z którą gdzieś tam warto gdzieś zapraszać jakimś gościem, bo niczego wielkiego nie dokonałem w moim osobistym mniemaniu, w ten sposób bardziej. No ale myślę, że też tą właśnie tutaj oprócz Ślimaka, oprócz o Ślimakach porozmawiamy sobie też właśnie o twoim doświadczeniu, jeśli chodzi o granie, bo no, patrzyłem właśnie, jakie gry tutaj u siebie w kolekcji masz i wygląda to naprawdę imponująco. Spora ilość osób ma duży sentyment do samej gry Worms, bo Ślimaki gdzieś mają tą genezę, korzenie w tych komputerowych Wormsach. Zdecydowanie mają. Zdecydowanie mają. To jest prosta kwestia, ze względu na to, że ja mam dosyć słaby wzrok i przez długi czas do tego 25 roku życia, kiedy ten wzrok się szybko psuje, miałem takie sytuacje, że nie mogłem za dużo siedzieć przy komputerze czy później przy konsoli, w związku z czym gdzieś to sobie odrabiałem później w pokoju, myśląc na jakąś grą, czymś, żeby zastąpić to, co miałem na komputerze czy na konsoli, właśnie jakoś z elementów, które tam miałem w pokoju, więc gdzieś tam ta kreatywność już wtedy miała miejsce. I ja wszedłem w hobby planszówkowe, no już dobre ponad 10 lat temu na pewno. Natomiast no wtedy nie było gry podobnej do Wormsów, a ta gra podobnie jak u Ciebie i pewnie wielu naszych słuchaczach. Wywołuje takie No, ciepło w zapamiętane, serduszku. nie? No. Tak, no gdzieś tam przychodziło się do kumpla po szkole i jeszcze się grało kilka dobrych godzin na komputerze, nie? I później się wracało wieczorem dopiero do domu i oprócz Heroesa to były Wormsy tak na dobrą sprawę w dzieciństwie, w związku z czym te Wormsy bardzo mocno mi zapadły w pamięć i kiedy wszedłem w świat planszowy, zauważyłem, że po prostu takiej gry nie ma za bardzo, takiego Battle Royale, takiej rozwałki, właśnie czegoś też takiego Wormsowego. Też tylko wtedy, jak ja zacząłem myśleć o Ślimakach, to był 2012 rok chyba, albo jeszcze wcześniej, no to też nie były tak popularne te gry na IP znanych, nie? Tak jak teraz jest, że teraz to praktycznie co chwilę coś wychodzi na znanym IP i to na dodatek jest jeszcze całkiem dobre, albo nawet fajnie, naprawdę dobra gra. Ale wtedy to nie było, więc po prostu chciałem po prostu, mówię, nie mam takiej gry, to nie mogę sobie takiej gry kupić, to sobie stworzę i w ten sposób doszedłem do tego, natomiast jak najbardziej, no to będą takie Wormsy na planszy, gdzieś starałem się to oddać, ten duch, nie? Nie, że całkowicie oryginał przynieść 1 do 1, bo to by było niemożliwe, ale właśnie tego ducha, tej rozwałki, tych emocji, tej ekscytacji, tego To zaraz wszystkiego. wrócimy do samych Wormsów, ale bardzo mnie interesuje właśnie twoja historia gracza. Powiedz mi, w jakie gry grałeś? Mówisz, że 10 lat już grywasz. Od jakich gier zaczynałeś, a na przykład jak się zmienił twój gust i jaka była taka pierwsza gra z interakcją, która sprawiła, że się zakochałeś właśnie w tego typu grach? No to teraz cofamy się bardzo mocno w czasie, więc też tak wszystkiego nie pamiętam oczywiście. Natomiast przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że moje korzenie są jako gracza konsolowego. Że ja już od liceum, od gimnazjum, nawet wcześniejszych czasów już grałem na konsoli Na i walanki? po prostu przede wszystkim właśnie mordobicia, bijatyki, ale też oczywiście inne tytuły, tam jakieś RPG, jakieś slashery, czy Devil May Cry, czy Final Fantasy, różne tego typu. Więc gdzieś, tak jak wielu graczy tak naprawdę planszowych, jak słyszę, może nie ewoluowałem, tak bym tego nie nazwał, ale na pewno gdzieś troszeczkę się przeniosłem ze Świata strefy gier komputerowych. konsolowej na strefę planszówek. No też przez to, która więcej się używa w dorosłym życiu.
Więc z tego też powodu, no i tych oczu oczywiście słabych, no dla mnie było to oczywiście na rękę, że zamiast więcej czasu na konsoli, to więcej czasu przy planszy, przy stole jeszcze z ludźmi, to już jest w ogóle wtedy super, nie? No ja widziałem, przeglądałem twoją kolekcję, to dużo jest takich gier, do których można by doczepić taką łatkę sentymentalną, bo i Assassin's Creed, Dark Souls, no i Hiroshi, których prawie każdy z nas gdzieś tam zahaczył mniej lub bardziej. Więc też moje Tak. pytanie jest, czy ślimaki właśnie bazują na tym pierwiastku takiego sentymentalizmu, czy chodzi też o oddanie tego ducha rywalizacji, który gdzieś tam zaczerpnąłeś właśnie, tak jak mówisz, w tych grach bitewnych, no, tych nawalankach właśnie konsolowych? Czy to jedno i drugie gdzieś tam się splotło w tym projekcie, bo no, są grą no, kompetytywną na pewno, nie? Ślimaki. Chodzi po prostu o wyniszczenie. Myślę, że gdzieś na pewno zdawałem sobie sprawę, że tworząc grę, która będzie takimi Wormsami na planszy, tak, no to siłą rzeczy nie ucieknę od tego sentymentu. Ta gra będzie się siłą rzeczy tu kojarzyła z Wormsami, choćbym nie wiem jak bardzo się starał, zmienił nie wiadomo co, więc też nie starałem się jakoś bardzo mocno próbować tego zanegować, no bo to była walka z wiatrakami, tym bardziej, że nie rozumiem. byłoby to prawdą i po co tak robić. Swego czasu myślałem, że to będzie gdzieś na licencji, ale to później, natomiast mówię, to były czasy, kiedy ja to tworzyłem, to były czasy, kiedy IP nie było znane, więc od razu założyłem no, po różnych konsultacjach, gdzieś tam jakieś pomoce, akurat Powiem ci, że Polacy były mają ślimaki. długą tradycję, jeśli chodzi o obchodzenie kwestii licencyjnych, tak jak Sfera, Talizman, Magia i Miecz. Tak, ale właśnie nie wierzyłem po prostu w tamtych czasach, że to by było możliwe, że moją grę wydadzą na licencji, nie? Coś w tym stylu, więc Rozumiem. gdzieś od razu chciałem obejść ten problem. Siostra, która no, bardzo dużo pomogła mi przy ślimakach i testowała i wszystko, podsunęła mi właśnie pomysł, że to mogą być ślimaki. No i bardzo mi się to spodobało i oczywiście z tego właśnie powodu to są po prostu ślimaki, a nie robaki. No. Natomiast gdzieś tam na pewno chciałem tą kompetytywność oddać, może to już po prostu we mnie się działo, skoro byłem tym graczem bijatykowym, gdzieś ta rywalizacja cały czas we mnie się działa i te emocje, to ja to chciałem, żeby to było w tej grze, tym bardziej, że grając w Wormsy też gdzieś to czułem, tak? Ja nie czułem, że gram sobie w Wormsy i rzucam granat, on sobie leci byle gdzie, byle co robi. Oczywiście, no fajnie było, jak tam z wielu wrogów trafiał i tak dalej, ale to wiadomo, że w pewnym momencie wchodził taki skill w grze, że tak to ujmę, i wtedy już miałem trochę większą świadomość gry, tak? Że chciałem, to już było dla mnie wtedy bardziej strategiczne, niż aż tak bardzo nastawione na chaos. Przynajmniej w moim odczuciu, tak? No właśnie, I też tak chciałem stworzyć. Bo właśnie gdzieś w trakcie twoich wypowiedzi spotkałem się właśnie z tym takim, no wiadomo, to jest oklepane już zdanie easy to learn, hard to master, ale właśnie jakbyś tak mógł przybliżyć, gdzie tutaj jest właśnie ten element master. Jak postrzegasz na przykład, co widzisz u graczy czy testerów, bo jeszcze gra nie została oficjalnie wydana, którzy już troszkę pograli w tę grę? Jakie zaczynają pojawiać się kombinacje w grach? Na przykład co często robią, jakie błędy popełniają gracze przy pierwszych partiach, a na przykład po 10-20 partiach, jakie zauważasz już wyniki doświadczenia? Znaczy, no przede wszystkim zauważam, że rzeczywiście więcej grając w tę grę, ta gra staje się bardziej świadoma, zwracamy uwagę na więcej rzeczy. Ta losowość, która na początku wydaje nam się, że może być duża, ponieważ chcemy zaatakować bronią, rzucamy kostką, niekoniecznie musi tak wcale funkcjonować i z partiami kolejnymi możemy zdawać sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o osoby, które grają tak już świadomie lepiej, to mógłbym tylko wymienić tak naprawdę parę osób, w tym też oczywiście z wydawnictwa Galakty, którzy też tam no, mocno tę grę przejechali, przetestowali, dzięki czemu oni też tam różne rzeczy już zauważali. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, żeby odpowiedzieć jakoś konkretnie na to pytanie, a nie tak naokoło, to jest choćby niedocenianie golfowego? Tak, mogę spokojnie tak powiedzieć. Na bardzo wiele potyczek takich, które widziałem, obserwowałem na jakichś wydarzeniach czy innych pokazach, to widziałem, że ten kij golfowy był wyrzucany, no bo to ma zasięg 0, czyli musisz być na tym samym polu, nie zabiera życia w sumie, to po co mi Czyli taka broń? bardziej broń dystansowa
Natomiast nowych no, graczy. najlepiej dystansową, Mhm. bo zabierze życia i jeszcze łatwiej jest trafić, nie trzeba podchodzić do przeciwnika, więc mniej akcji potrzebujemy na to. Natomiast kij golfowy pozwala odrzucać. I to jest bardzo mocne, ponieważ możemy kogoś popchnąć na minę, możemy kogoś popchnąć Mhm. do wody i on Fajne. wtedy ma dużo utrudniony ruch. No i przede wszystkim ten kij golfowy też wraca na rękę. I jeżeli ten kij golfowy zabierał 5 życia choćby, to on był w tym momencie już bronią OP. My to żeśmy w testach widzieli i trzeba było wyeliminować tę możliwość, bo po prostu było to za mocne. Samo A taki kij na odepchnięcie przykład jest jest już właśnie mocną bronią, no. tak, w pewnym momencie, jeżeli dobrze to sobie rozplanujemy i tak dalej, to jak najbardziej możemy zrobić użytek bardzo fajny z tego. Ja na przykład miałem taką jedną partię, w której sobie ninja przyciągałem najpierw swoją specjalną bronią frakcyjną przeciwnika do siebie na pole, tylko po to, żeby zaraz go potraktować z kija golfowego i wpadał do wody. Więc no hamuwa, ale właśnie trzeba sobie zdawać z tego wszystkiego sprawę, albo można takie też bardzo często, nie powiem tego, nie nazwę tego błąd, ale gdzieś niedoceniana jest celność, tak? A to Mhm. jest jednak przerzut dodatkowy. Ta kostka też jest skonstruowana w taki specyficzny sposób, że pewne bronie siłą rzeczy statystycznie częściej trafią, bo mamy 3 trójkąty, 2 kwadraty, jedno kółko, więc jeżeli broń trafia na trójkącie, to mamy 50% szansy, że trafimy, a jak mamy trafienie na kwadracie, no to już jest około 30%, więc siłą rzeczy będzie to robiło różnicę. Jak zagramy sobie taką celność przed takim atakiem, to wtedy mamy ten dodatkowy przerzut, ten bufor bezpieczeństwa, i może być tak, że od takiego strzału bardzo wiele później zależy, więc lepiej czasem poświęcić dodatkową akcję, żeby sobie przycelować, trafić, niż właśnie, no zauważyłem, że ludzie no gdzieś tam tej cenności rzeczywiście nie zagrywają, bardzo często, tak? Albo też jest taka sytuacja, że bardzo często wypstrykują się z kart arsenału, które się dobiera. Zagram tutaj strzelbę, zaraz rzucę granatem, rzucę tam czymś jeszcze później. A później na kolejne rundy musimy cały czas kopać albo liczyć na to, że nam przyjdą fajne karty, bo nie mamy już arsenału jakiegoś, tak? Aha, czyli pojawia się takie no, długoplanowe myślenie, już ten chaos zaczyna być coraz bardziej kontrolowany Tak, po tak. prostu. No to są takie z pierwszego tego, bo oczywiście jeszcze dużo różnych innych rzeczy mógłbym wymienić, choćby większe korzystanie z tego, co dana frakcja ma, tak? Jeżeli na przykład No właśnie, bo nie piratów, to akurat powiedzieliśmy, bo każda z tych frakcji ma swoje mocne i słabe strony, tak? na pewno ma swoje mocniejsze strony. Mhm. Czy słabsze, to niekoniecznie, ale na pewno gdzieś tam chciałem, żeby każda frakcja, chcieliśmy, no bo w sumie teraz później z Jankiem, a później z Markiem, czyli z wydawnictwa pracowaliśmy nad tym, ale to potem może o tym powiem generalnie. Natomiast chcieliśmy po prostu, żeby czuć było, że gra się daną frakcją, że to nie jest tak, że raz na ruski rok się użyje albo sytuacyjnie, tylko że rzeczywiście coś mamy fajnego. Ninja mogą się poruszać o 2 pola niezależnie od wysokości i czuję się, że trochę jesteście takim ninja, takim szybkim, tak? Mhm. I to nie ma żadnego minusu tak na dobrą sprawę, tak? To ma tylko same Po plusy, prostu ale każda przewagę. frakcja ma jakiś plus. Ale z dzięki drugiej strony czemu to przeciwnik wszystko- wie, w jaki sposób będziesz chciał wykorzystać swoją przewagę i może się na to przygotować, tak? Że wie, Jeśli o tym pamięta i na to Tak. zwraca uwagę, a do tego potrzeba jednak, no w pierwszych partiach ciężko Tak, jest no na to- to zwrócić to uwagę. oczywiście, no. Ninja nie opłaca się wrzucać do wody, skoro on bez problemu z niej wyjdzie. Tak? Mhm. Albo będzie chciało się jak najszybciej do ciebie zbliżyć, więc chcemy się trzymać na dystans. No fajnie to brzmi. Powiedz Tak. mi, ty mam wrażenie dużo ogrywasz gier, w sensie, że lubisz przysiąść do jednego tytułu i trochę go ograć. To nie jest tak, że skaczesz co chwilę na nowy tytuł, tylko mam wrażenie, że trochę grasz. Bardzo mnie ciekawi właściwie dwa tytuły mnie Chciałbym, bardzo żeby ciekawią. tak było. Bardzo mnie ciekawią dwa tytuły z twojej listy, bo wspomniałeś kiedyś o 3-godzinnej partii w Avalon. Avalon to jest jedna z ciekawszych tak. gier, jaką dla mnie, jaką stworzono, jeśli chodzi o social deduction, gdzie mamy zasady praktycznie prościutkie, bo mamy grupę śmiałków, która wybiera się na jakąś misję, no ale pośród nich może być zdrajca i przed każdą misją jest głosowanie, kogo bierzemy na tą misję, kto nie, więc jest cały czas takie targowisko, po prostu weź mnie, nie, bo ty w poprzedniej rundzie byłeś z tymi, którzy zdradzili. No i średnio partia trwa tak, nie wiem, 30-40 minut, a u ciebie ta taka, wrażenie, życiowa partia to 3 godziny. Powiedz mi, co tam się działo. Tak, ta życiówka, tak, ale tam to było paleta emocji, natomiast generalnie w ogóle partie Avalonu u nas w naszych ekipach, bo to tam tak mniej więcej takie grupy są, które gdzieś tam lubią tego typu rozgrywkę taką afiną właśnie, no to i tak to było godzina, półtorej godziny najczęściej takie partie, to mniej, to nie.
Bo dla mnie Avalon to przede wszystkim to jest taka mafia, w której ja nie oceniam kogoś na podstawie jakiejś, nie wiem, masz czerwony sweter, to jesteś w No tak. mafii, bardzo tego nie lubię. Mhm. Ja wolę jednak jakieś argumenty, dedukcje i tak dalej i można to robić, tylko na zwykłej mafii jest po prostu ciężko, a w Avalonie, no to jednak wiemy, tak, tutaj ktoś poszedł, uwalił misję, no to musi ktoś być zły, no nie ma innej opcji po prostu. I to mi się mega podoba, natomiast w tej partii, przede wszystkim zacznijmy od tego, że z moją ekipą jak grałem, to my byliśmy już tak ograni w Avalona, że najczęściej grupa, która szła na misję, to była ustalana przy ostatnim możliwym głosowaniu, nie? To już po prostu ktoś wyliczał. Pyk, tu, dobra, to na tej osobie będziemy już musieli się zgodzić. I albo jeżeli ktoś podejrzewał, że to jest mafios, to na 4. głosowaniu się starało to doprowadzić, żeby jednak ta grupa poszła, albo liczyło się na to ostatnie, bo po prostu bardzo często wszyscy negowali grupę, nawet jeżeli nie było za bardzo powodów do tego, bo na samym głosowaniu nauczyliśmy się tego, że z samego głosowania bardzo wiele wychodziło. Oczywiście do momentu, aż wszyscy nie zaczęli grać, mówiąc, że zobaczę, jak inni zagłosują. Wychodziło w Ale sensie, że uczyliście się nawzajem, kto jak blefuje, kto jak podchodzi do tego tematu. Tak, Nawet bo takie tam na typowo samym pokerowe głosowaniu- zagrywki. Na samym głosowaniu tak naprawdę bardzo wiele informacji wychodziło. My też bardzo dużo tak zwanej rozmowy nad stołem robiliśmy, chociaż to było wtedy na konwencie mangi i anime w Sleep Roomie, my żeśmy tam siedzieli na podłodze te 3 godziny. Ale to już były takie emocje, że jeden kolega to był cały czerwony, jedna dziewczyna się prawie popłakała, on już tam aż klął, a okazało się, że to była tylko gra aktorska. I my, tam była paleta po prostu. To do tej pory wspominamy, a to już minęło na pewno z 15 lat od tamtej partii, a do tej pory jest wiele spotkań, gdzie sobie przypominamy te partie i co tam się działo i Tak, dla mnie Avalon to na tym powinien polegać właśnie, na Ja do takiej dziś dedukcji, pamiętam blefie. partię w Martwą Zimę, gdzie doprowadziłem, że żona własnego męża wygnała z obozu po prostu, podejrzewając, że jest zdrajcą po prostu, a ja byłem. Więc to są takie rzeczy, które zapadają niesamowicie. To jest taka kwintesencja właśnie gier planszowych. Już nawet nieważne, czy się wygrało, czy przegrało, ale te emocje, które temu towarzyszą i te wspomnienia. I później to się przenosi też na inne partie. Nie, ja wiem, ty jak się czerwienisz, to ty już ściemniasz po prostu. Tak, i właśnie też ostatnio jak byłem, te ślimaki gdzieś były pokazywane, tam też tej gry nad stołem trochę jest, w żadnym wypadku nie tyle, tak, bo to nie jest tego typu gra. Ale też w jakim sensie gra nad stołem jest w ślimakach, że co, nie atakuj mnie, bo... Tak, właśnie próbowałem jakoś tam uargumentować, dlaczego opłaca się inny cel bardziej zaatakować, dlaczego nie ten. I chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że jednak to ja powinienem być zaatakowany, to udało mi się odegnać z siebie to niebezpieczeństwo, tak? Tak przekabaciłem, tak przegadałem tę osobę, nie chcę mówić zmanipulowałem, bo to jest wiadomo, pejoratywnie odbierane, ale wiadomo o co chodzi, tak? Że gdzieś tam rzeczywiście ta gra nad stołem jest i później jak Zaku Board Games, którego też serdecznie pozdrawiam, grał w też te ślimaki, to też bardzo doceniał tą grę nad stołem właśnie, że jest takie rzucanie na kogoś, a weź tego zaatakuj, a weź mnie nie atakuj i to rzeczywiście jest w tych ślimakach i to też bardzo fajnie, że to gdzieś się udało, bo to jest tak jak właśnie przy tych mafiach, że później się to wspomina, to też taką grę nad stołem też się często wspomina i cieszę się, że w ślimakach też gdzieś to rzeczywiście może funkcjonować. Tak, że nie jest to po prostu takie suche liczenie punktów, tylko jest ten miejsce na argumentację. Dlaczego ja? No właśnie widzisz, mi się to na przykład nie podobało w Survive, bo no tutaj też pewnie się gdzieś tam przewijało tematyka Survive, zapadającej się wyspy, tak jak w ślimakach, ale w Survive nie widziałem sensu w ogóle. Poza tym, no gradanie podsumowało to, że najlepiej sobie po prostu dać popysku przed całą rozgrywką i nie grać, nie? Bo tam... A mówisz o tej wcześniejszej wersji, czy tej, co teraz jest nowa? Znaczy to one się chyba zasadami nie różnią. No trochę się różnią. Nie mówię dużo, ale trochę. O widzisz, bo ja grałem w tą starszą wersję, no i tam po prostu zatapiałeś kogoś tak z czystej złośliwości, bo tak, nie? Tak. Tylko dlatego, żeby patrzeć jak to nie. A tutaj w ślimakach jest jednak ta gra. Jest ten sens i można się wybronić argumentami, tak jak mówisz. To mi się bardzo podoba. Chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną grę, o Yomi, której wystawiłeś 10. Jest to gra Sirlina, którego ja gdzieś tam w tamtym roku chyba poznałem. No i większość ludzi, która spotyka się akurat z Yomi, no to powie, że no to jest po prostu głupi papier, nożyce, kamień, obudowany milionem zasad.
A jak ja tam pamiętam, oglądałem filmik o strategiach na Yomi, jak koleś przez tam, nie wiem, 30-40 minut tłumaczył, od jakich kombinacji wychodzić, jakie jest prawdopodobieństwa, no to nagle otwiera się spektrum niesamowitych możliwości. No i widzę, no twoja 10 na GG świadczy o tym, że ty też doceniłeś kunszt tutaj tej gry. Yomi jest trochę powodem, dlaczego do tej pory nie próbowałem robić bijatyki własnej. Dlatego, bo moim zdaniem jest to praktycznie doskonałe przeniesienie tego, co doświadczamy w bijatyce, tylko że na poziomie zaawansowanym. To jest bardzo duża różnica, bo dużo osób siada do takiego Tekena czy innych mordobić na zasadzie, a powciskam sobie przyciski. Tak, na imprezie Nie, po to pijaku, nie o to chodzi, tak? Tak sobie możemy grać, ale to nie w tym tkwi cały fan w tej grze. Ten fan tkwi wtedy, kiedy ja chcę zrobić podcinkę, a ktoś na przykład to przywidzi, że ja go chcę z dołu zaatakować, bo żeby zaatakować z dołu, żeby atak z dołu wszedł, jest łatwiej, bo po prostu jak się blokujemy, to blokujemy zawsze górę, ale dołu nie blokujemy. Żeby z dołu zablokować, trzeba się jeszcze dodatkowo schylić. Więc potencjalnie łatwiej wejdą lowy, tak zwane, czyli właśnie te podcinki, przepraszam za żargon, siłą rzeczy mi trochę wszedł. No. Łatwiej wejdą te podcinki niż atak normalny na górę postaci, tak zwane midy czy haje. No i też na to się bardzo zwraca uwagę i to właśnie fajnie jest oddane w bijatykach. Też w takiej grze jak The Life, gdzie tam dosłownie jest kamień, papier, nożyce, bo możemy kogoś rzucić, kiedy on próbuje zrobić kontrę, albo kontrę robi na nasz atak, albo ten atak wystosowujemy, kiedy ktoś nas próbuje rzucić, więc to jest dosłownie kamień, papier, nożyce i to tam świetnie działa i Yomi naprawdę też, to jest na takiej zasadzie zrobione, tak? Blok blokuje atak, rzut blokuje blok, a atak blokuje rzut, tak? Więc to jest kamień, papier, nożyce, tylko zależy jak podejdziemy do właśnie gry kamień, papier, nożyce, bo mogą ludzie podejść, a przycisk losowe, wyciągnę z cokolwiek. Jeśli tak będziemy robili, no to będzie losowe. Natomiast jeżeli będziemy próbowali przewidzieć, co ktoś robi, Trzeba analizować, to, jakie karty mamy w talii, prawda? I jakie przeciwnik ma. jakie opcje są przede wszystkim, bo tam jeżeli zagramy blok, to bardzo prawdopodobne, że uda nam się nie tylko nie otrzymać obrażeń, to jeszcze dodatkowo dostajemy kartę. I możemy mieć wtedy więcej kart, więcej możliwości, może potrzebujemy tych możliwości. Tam jest, nie chciałbym tu wchodzić teraz w szczegóły, ale ta gra jest naprawdę, bardzo mocno oddaje wejście w tę grę. Jak się ją bardziej pozna, bo tu trzeba trochę więcej pograć, zdecydowanie. Ja tam grałem bardzo dużo w Yomi i kupiłem wszystkie postacie i absolutnie nie żałuję wydanych pieniędzy. Szkoda tylko, że to nie wyszło po polsku, no bo niektórzy moi koledzy nie grają. Tego czasu zrobiłem nawet taki turniej na naszym takim zlocie, co sobie organizujemy właśnie Yomi i też ludzie bardzo, bardzo się podobało. Tylko trzeba po prostu zmienić ten mindset, że to nie jest losowe kamień, papier, nożyce, tylko to jest próba przewidzenia, na co jest większa szansa, na co jest mniejsza, co się bardziej opłaca, w którym momencie. W Yomi jeszcze też mamy całą listę pokazaną, kto ma ile rzutów, kto ma ile ataków obrony, w czym jest lepszy, w czym jest gorszy, bo to wszystko jest w asymetrii rozwiązane i to wszystko bardzo dobrze się tam sprawdza. I dlatego właśnie ta gra dla mnie jest zdecydowanie 10. No właśnie, i dlatego ja też z ślimakami się zainteresowałem, bo Yomi to jest też przykład gry, która nie jest obciążona zasadami, ale ma głębię właśnie. I teraz jestem też przed pierwszą rozgrywką w ślimaki i mam wrażenie, że właśnie dzisiaj często wydawcy oferują nam, znaczy wydawcy czy projektanci, takie dwa bieguny, jeśli chodzi o gry planszowe. Albo przerost takich mechanik, żeby to na Kickstarterze powiedzmy wyglądało ciekawie, że jest po prostu multum możliwości, albo traktuje się trochę tego odbiorcę, no tak powiedzmy jako nowego gracza, który wchodzi w te hobby, jako no, przysłowiowego idiotę i musimy mu to wszystko tak straszliwie uprościć. A ślimaki mam wrażenie, tak, a ślimaki mam wrażenie, że ja przynajmniej, mówię, jeszcze nie grałem, ale tak sobie umieszczam właśnie w takiej kategorii jak na przykład Small World. Bo mamy duże, ciężkie area control w stylu, nie wiem, Pan Lodowego Rodu, Zakazane Gwiazdy i tak dalej, a gry takie jak właśnie Small World, czy nawet Potwory w Tokio, to są właśnie półka średnia, którą jednak można sobie pomasterować, pobawić się i zarówno gracz taki no początkujący odnajdzie się tu bez problemu, bo zasady nie są tutaj żadnym problemem, ale też gracz zaawansowany. Dlatego moje pytanie jest, gdzie, tak jak
przeglądasz ludzi, bo byłeś na konwencie, grali, gdzie widzisz większą grupę zainteresowanych? Właśnie wśród nowych totalnie osób, jeśli chodzi o te hobby, czy też właśnie popularność zyskuje u osób takich, no, geeków, nerdów, którzy już powiedzmy zęby zjedli na tym tytule? Zanim odpowiem Ci na to pytanie, to skoro już żeśmy mieli taki długi, że tak powiem, wstęp bijatykowy, to chciałbym tylko się jeszcze odnieść do tego, że gdzieś ten rodowód bijatyki chciałem zawrzeć w ślimakach, gdzieś go udało się zawrzeć właśnie dzięki programowaniu. Tam na początku robimy programowanie, czyli Tak, tam te bardzo 5 lubię tą mechanikę w grach. No to ja też, tak szczerze mówiąc, chociaż z drugiej strony jak to wymyślałem, to wtedy myślałem, że takiej nie ma. Ale to było dawno, więc nieważne. W każdym razie chodziło mi o to, żeby też odnieść takie wrażenie trochę jak właśnie z bijatyki, że jeżeli ja Cię przywidzę, będę wiedział, co Ty chcesz zrobić, to ja wtedy będę miał pewną przewagę nad Tobą. I rzeczywiście w ślimakach, zwłaszcza na 2 graczy, to będzie działało, tak? Bo jeżeli ja będę gdzieś tam będę myślał, że tak, chcesz tutaj zrobić ruch, podejść do mnie, więc ja się odsunę, No, albo to się zrobię nazywa akurat Yomi, puszkę. czyli właśnie Tak, przewidzenie. no czytanie. No Yomi po japońsku czytanie, tak? Więc właśnie tak to funkcjonuje. I bardzo się cieszę, że gdzieś ten rodowód bijatyki, który cały czas gdzieś we mnie siedział, właśnie dzięki temu programowaniu udało się oddać w ślimakach. Oczywiście na 3-4 graczy, zwłaszcza 4 już to trochę mniej będzie działało, no bo siłą rzeczy łatwiej będzie pokrzyżować komuś plany, tak? Ale dalej jest to jak najbardziej możliwe i jest duża satysfakcja z tego, jeżeli kogoś uda nam się dobrze przewidzieć, wrzucić go zawczasu do wody, a ten właśnie tym ślimakiem chciał zrobić te wszystkie akcje i powiedzmy, nie wiem, tam trochę mu rundę rozwaliliśmy, nie? No, natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, jaka grupa, no ja to kierowałem w zasadzie do geeków, tak na dobrą sprawę, no bo nie ma co się oszukiwać, jeżeli mamy grę, która przypomina bardzo mocno sentymentem Wormsy, no to siłą rzeczy gdzieś tam to będzie grupa mileansów. 30+, tak? Dokładnie. Więc po prostu myślę, a to są już osoby, które oczywiście już pracują, bardzo często w tym wieku właśnie już się tam gra w te gry, już tak na bardziej, na wyższym trochę poziomie, w sensie nie tylko casualowe gry, tylko bardziej zaawansowane. I też zauważyłem, że to rzeczywiście gdzieś tam działa, tak, że w grę może dobrze się bawić i dzieci, i ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z planszówkami, no chociaż może bez przesady, ale też były takie przypadki i to dawało radę. Natomiast też równie dobrze osoby, które tam, nie wiem, mają ugrane klacerty, to też gdzieś dobrze będą się przy tym tytule bawiły, bo sami gracze budują rozgrywkę, tak, a nie zasady tej gry. I to właśnie... Wiesz, jak to jest z nami nerdami. Widzimy grę potencjalnie taką, powiedzmy, ala rodzinną, mówimy, no dobra, kupię to pod dzieciaka, a już z tyłu głowy jest, ale chłopaki też w to zagrają. A to tak, no pamiętam jak ogrywamy, robili na live'ie, że tam komuś kupiło się chyba te Atak Katapult, nie pamiętam jak się nazywa ta gra teraz, Szalone Katapulty, że to się tam chyba kupiło dziecku, albo Polec Boży, kurczę, nie pamiętam, która to była gra. No w każdym razie wiadomo o co chodzi, któraś taka zręcznościówka, która jest skierowana mocno do dzieci, a tak się spodobało, że nie, ja ci tego na prezent nie dam, nie, coś innego ci kupię, bo to zostaje. Więc no też dziecko jest w każdym z nas. No ale fajnie, ja cieszę się, że takie tytuły wychodzą. Cieszę się właśnie, że mamy w końcu też polskiego autora od takich gier, bo no, u nas mało jest jednak osób projektujących, no wiadomo, ten zachód gdzieś tam zawsze dominuje. Więc tym bardziej cieszę się, że będziemy mieli okazję pograć w ten tytuł. Powiedz mi jeszcze, jak wariant dwuosobowy, bo cały czas rozmawiamy tutaj o rozgrywkach właśnie 3-4 osobowych, ale mówiłeś też, że projektując tę grę, myślałeś o niej też jako grach dwuosobowych. Czy zacznijmy od tego, że ja ją przede wszystkim testowałem na 2 osoby. Dlatego, ponieważ grom moich testów były na 2 osoby, bo jeżeli mamy... Po pierwsze, bo było mi dużo łatwiej takie testy przeprowadzić. Nawet jeżeli grałem sam ze sobą, to nawet miało to już jakiś sens. A na 3 graczy czy 4 sam ze sobą to jest ciężko, chociaż też to robiłem. Natomiast no, na 2 osoby, jeżeli mamy 2 różnych graczy, no to wtedy właśnie to przewidywanie można było sprawdzać, jak to działa. A poza tym, jeżeli mamy asymetrię, a mamy w tej grze jakąś tam asymetrię, nie może jakąś dużą, ale jest, i jest wyczuwalna przede wszystkim, no to przede wszystkim chciałem też sprawdzić, jak sobie dana frakcja poradzi na daną frakcję, tak? Bo jak to lepiej sprawdzić niż na 2 osoby właśnie, bo na 3-4 to gdzieś tam gracze będą między sobą balansować rozgrywkę, a przynajmniej powinni, bo jak tego nie będą robić, no to kaplica, ale zakładamy, że jednak gramy świadomie i staramy się balansować tego gracza, który wychodzi naprzód, to go tam dociskamy, tak?
Natomiast jeżeli mamy 2 graczy, no to jeżeli ktoś nam na przykładowo wejdzie, jak to chyba na BG, na G nawet napisałem, że jak ktoś nam wejdzie na górę, co jest dobrym miejscem strategicznym, bo trudniej nas trafić, my łatwiej trafimy innych, bo niektóre bronie mają to ograniczenie, że nie możemy do góry strzelać, a właściwie większość, no to na nas spoczywa zadanie, żeby go z tej góry zdjąć, czy go usunąć stamtąd. Nikt tego za nas nie zrobi, bo gramy na 2 osoby, tak? Więc ta rozgrywka robi się bardziej strategiczna, taktyczna. Natomiast gdzieś tam na pewno, a może nie to, że nie polecałbym, ale ja grałem raczej na mniejszej planszy po prostu, tak? Grałem na planszy takiej, jak teraz będą wrzucone przez Galaktę, mają być teraz za tydzień właśnie te przykładowe plansze na 2 osoby, to one już będą mniejsze, one będą składały się z 10 kafelków i to wtedy jest bardziej takie ściśnięte, tak? Wtedy nie ganimy się tak po planszy. Wiadomo, na początku i tak jest rozstawienie takie, że możemy równie dobrze postawić się na tym samym polu co inny przeciwnik. Jak gramy zombie, to nawet należy tak zrobić, bo oni tam zatruwają na koniec rundy, więc jest to z tego od razu profit. Natomiast jeżeli mam większą planszę, no to łatwiej gdzieś tam uciekać. Przy 2 graczach moim zdaniem robi się trochę za dużo pustego miejsca, a tak jak mamy mniejszą planszę, no to dalej jest ścisk i nie odczuwa się tak tego, że jest mniej graczy. A powiedz mi, Robi się to po prostu bardziej strategiczne, mniej chaotyczne w tę stronę, a im więcej graczy, będzie większy chaos, a mniej strategicznie, nie? Ale dalej gdzieś tam będzie to na zadowalającym poziomie. A powiedz mi, jak sam proces powstawania, no bo on troszkę trwał z tego, co mówiłeś. O, Jak tak. tutaj, no właśnie, jak się gra zmieniała też, ale jak na przykład współpraca z Galaktą. Możesz mówić szczerze, oni nas nie słuchają. Ale jak właśnie tutaj pomoc takich osób z zewnątrz, bo z tego, co pamiętam, to po prostu wygrałeś konkurs ten na autora, tak? Tak. Na projekta Tak. gier. I jak tutaj właśnie ludzie z zewnątrz zmienili twój projekt, jak właśnie spojrzenie zupełnie innych osób właśnie wpłynęło na ten proces tworzenia i końcowy efekt. Czyli rozumiem, że bardziej skupiamy się od momentu, kiedy gra już poszła do wydawnictwa, niż przed Nie, wydawnictwem. też jestem ciekaw właśnie, jak bardzo się zmieniała od pierwszego pomysłu do teraz właśnie, kiedy byłeś to sam, nawet takie pytanie chyba. Dobra. No. Tak. W takim razie krócej będzie o tej pierwszej części może. Mam nadzieję, że krócej, bo ja jak się odpalę, to tak. No to był bardzo długi proces. Przede wszystkim dlatego, że ja byłem, nie można to powiedzieć, początkującym projektantem, tak? Ja sobie założyłem, że sobie stworzę grę, bo po prostu chcę sobie grać w taką grę, tak? Bo nie było takiej gry na rynku. I tyle. I popełniałem chyba wszystkie możliwe błędy, jakie mogłem popełnić jako początkujący projektant. Ja to nawet o tym mówiłem na jakiejś prezentacji na Galacticonie, jak była. No bo po prostu też człowiek nie był świadomy wielu rzeczy, tak? To nawet psychologia wchodziła, że takie banały, które teraz wydają się oczywiste, że jeżeli zrobisz ładniejszy projekt początkowy, to później, jeżeli to nie Łatwiej będzie go działało, sprzedać. to nie, ale jeżeli nie będzie działało, to łatwiej Znaczy w się to sensie jako wyrzucić do kosza prezentacja. i zacząć od nowa. Aha. Myślałem, że chodzi To o jest formę ważne. prezentacji później dalej. Nie, to jest ważne. To jest ciekawe. złota zasada tak naprawdę. I ja się na nią naciąłem tak mocno, że później 1,5 roku trzymałem się jakiejś mechaniki, która zupełnie nie funkcjonowała i gdzieś się oszukiwałem, że ona działa, nie? Że ona będzie dobra i tak dalej. Oczy mi też otworzył Rebel, bo swego czasu wysłałem grę do Rebela. To było dawno, tam chyba w 2016, no nieważne. W każdym razie wtedy ślimaki to miały takie tabliczki, bo chciałem, żeby, wiadomo, tak jak w Wormsach, jeżeli to mamy rozwałkę i sobie niszczymy życia, eliminujemy sobie ślimaki, to dobrze by było, żeby było od razu widać, ile te ślimaki mają życia. Więc wykoncypowałem, że sobie tak porobię takie tekturowe na razie pionki z dziurką od góry i tam tabliczki takie posadzam. No i to nie było głupie aż tak bardzo, bo rzeczywiście od razu było widać, które ślimaki mają ile życia i to było bardzo czytelne, tak? Fajne, no. I tylko tak, popełniłem tu 2 błędy. Pierwszym błędem było to, że jak testowałem tę grę później z ludźmi, ze znajomymi, czy nawet na Pyrkonie to było chyba wtedy, a to było też z 5 czy ileś lat temu, nie, więcej nawet, no nieważne, to robiłem wszystko za graczy. I to jest kolejny błąd, który my, projektanci, jeśli ktoś projektuje gry i tego słucha, to popełniamy. Nie gramy, nie prowadzimy gry za graczy.
jesteśmy obok, najlepiej nie gramy, No ale to jest, słuchamy. to jest twoje dziecko, chcesz, żeby wypadło jak najlepiej, poprawiasz Ale je. nie, to nie, tu nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, że jak były te tabliczki na przykład, to jak ktoś stracił życie, to ja od razu tę tabliczkę wymieniałem, nie? I ja Mhm. wtedy nie zauważyłem problemu, który szybko zauważyłem, Obsługi. jak tą grę zostawiłem ludziom, Okej. tak? Obsługi, dokładnie, obsługa to była tragedia. Nawet jak podzieliłem te tabliczki na różne kolory, zielony, żółty, czerwony i czarny dla guardów, znaczy się wtedy muszli, to dalej tu było obsługa. A dodatkowy problem, jeszcze mi Rebel zwrócił na to uwagę i to bardzo fajny feedback w ogóle, bo im wysłałem grę, powiedzieli, że nie są tam zainteresowani, ale to nie tak, że nic, tylko tam ze 2 strony były w feedbacku albo więcej, więc Super. poświęcili czas, sprawdzili, bardzo dużo mi to też pokazało, że ludziom gdzieś tam, że fani ludzie po prostu są w tym świecie planszowym, nie? I generalnie zwrócili mi uwagę na to, że gra ma 500 elementów, tyle co Gra o Tron, nie? Mhm. No bo tych tabliczek było 120 albo więcej. Mhm. I też na to nie zwróciłem uwagi, nie? Więc, a to też od razu pierwsze co to projektant powinien patrzeć na to, ile jest tych elementów, nie wiem, wziąć sobie pudełko, które ma być podstawowym tym, którym chcemy, żeby docelowym pudłem dla naszej gry, powkładać te elementy i zobaczyć, jak to się mieści i tak dalej. Jeżeli się nie mieścimy, no to znaczy, że jest źle, tak? Że musimy ciąć. No, czy wygładzanie gry, także bardzo długi był to proces. Ja tam miałem różne pomysły, mniejsze lub lepsze, które w sumie teraz na dobrą sprawę gdzieś tam mogę próbować pozmieniać i też będzie działać. Musiałem też powycinać, bo żeby wygładzić tę rozgrywkę, nie wiem, było celowanie na przykład, to było kładzenie takiego pionka z celowaniem, żeby oznaczyć, gdzie celujesz. No spoko. Tylko problem był taki, że dodatkowo wchodziła nam nie dość, że obsługa, czytelność mapy, bo taki wielki lizak, nie wiem, tam, gdzieś tam może wysłałem taki skin, może gdzieś tam będziesz w stanie wrzucić, był nad planszą, nad takim ślimakiem, tak jakby pod drzewem lizaka, pod drzewem ala lizak siedział ślimak. I to było zupełnie niepotrzebne, dodatkowe elementy, bo tam po 2 na przykład na każdą frakcję, na każdego gracza, no to też tam się robiło trochę tego. Zupełnie niepotrzebne rzeczy. I po prostu gdzieś tam, no mówię, popełniałem różne błędy jako projektant, gdzieś tam się pewnie gdybym bardziej zwrócił uwagę na to, jak projektant powinien projektować grę, to bym No ale szybciej to nie ma zrobił szkół i projektowania lepiej. gier. Przynajmniej w Polsce jeszcze nie ma, więc no O, wiesz, jesteśmy jest samoukami. jaka jedna która się reklamuje, ale to szkoda słów, nie? Natomiast najlepiej się uczyć na błędach, wydaje mi się, tak? Wyciągać z tego nauczki i nie popełniać tych błędów więcej i wtedy jest najlepiej, ale dlatego ten proces tyle trwał. No to miała być krótsza wersja, także super. Przejdźmy do Galakty. To może tu będzie krócej, bo i tak tutaj też nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć. Siłą rzeczy, choćbym nie wiem, jakbyś mnie prosił, tak? Natomiast ja muszę powiedzieć przede wszystkim jedno, bo tam na przykład czytałem taki jeden komentarz, nie oceniając, po prostu gdzieś tam wiadomo, może pewnej świadomości nie było, że projektant długo projektował tę grę, parę lat, a później jeszcze ta gra siedziała ileś lat w wydawnictwie. I prawda i nieprawda. Po pierwsze, dlatego, ponieważ jak gra poszła na konkurs, no to musieli jeszcze inne prace posprawdzać, zanim to poszło, to minęło kupa czasu. Dość powiedzieć, że No to jest z chyba ich rok mniej strony więcej ważna minął. decyzja, bo tak naprawdę mają w rękach projekt i muszą już tak jakby przewidzieć jego potencjał, nie? No tak, no właśnie, nie? A poza tym przede wszystkim to pandemia tam wtedy walnęła w tamtym roku. I to zahamowało bardzo mocno wszystko. Jeszcze No przy tak, okazji testy, była tak. zmiana na szczeblu kierownika projektu, bo zmienił się Janek, przed Marek. Więc, no i też oni mieli swoje inne projekty, wiadomo, to jest ogromne wydawnictwo, mają bardzo dużo projektów, mają różne wydarzenia, no siłą rzeczy to jest kupa różnych zajęć i tak dalej. A oni też nie mają, czy nie mają, no, nie ma takiego, wiesz, jak Rebel na przykład ma ten segment taki, nie pamiętam jak on się tam nazywał, że oni sobie sami projektują gry, czy coś takiego. Chyba Mlem był tak tworzony właśnie na takiej zasadzie. No natomiast Galakta nie ma oddzielnego segmentu, nie wiem, Galakta projekty, coś w tym stylu, tak? I mamy segment, do którego można się zgłaszać i nie wiadomo ile tam jest ludzi. Więc siłą rzeczy, gdzieś tam potrzeba było tutaj czasu. To nie znaczy, że ten cały czas był na te ślimaki przeznaczany, tak? A z drugiej strony, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, bo z tego, co słyszałem po kolegach, różnych projektantach, to różnie bywało, to ja cały czas miałem kontakt z Galaktą. Kilka razy przyjeżdżałem tam i za każdym razem na przykład wydawnictwo zwracało mi za bilety, mimo że to nie było blisko.
I przede wszystkim po prostu systematycznie umawialiśmy się na różne na spotkania na kamerkach, no bo wiadomo, odległość swoją robiła swoje, żeby różne rzeczy analizować, komentować, myśleć, jakoś tam zmienić i tak dalej. To była po prostu taka wspólna praca. To nie tak, że wysłałem grę i oddałem projekt i dziękuję, tak? Tylko ja Albo cały oni czas zmienili ją sprawowałem nad tym całkowicie i pieczę. powiedzieli, to będzie twoja gra teraz. Nie, no to absolutnie tego nie miało No. miejsca. Natomiast gdzieś tam zwrócili mi uwagę na pewne rzeczy, bo no, na przykład ja chciałem, żeby to było bardziej strategiczne, tak? A wydawnictwo widziało to bardziej jako taką grę właśnie bardziej rozrywkową, chaotyczną. Gdzieś tam znaleźliśmy wspólny kompromis, wiadomo, i Ślimaki są tego dowodem. Natomiast w ten sposób choćby doszliśmy do tego, że nie będzie pojedynczych akcji, które są już, bo może tak powiem. Wcześniej było tak, że jak zagrywały się akcje w planowaniu, to nie było dwustronnych kart, tak? Były pojedyncze, więc jak zaplanowałeś ruch, no to albo zrobisz ruch, albo nie zrobisz. Nie było dwustronnych opcji. Więc to było bardziej strategiczne i bardziej karało, jeżeli źle się przewidziało, tak? A gra robiła się bardziej friendly, też właśnie dla casualowych graczy między innymi, kiedy weszły właśnie te dwustronne akcje. Ja miałem w zamyśle dwustronne akcje, tylko miało to działać na trochę innej zasadzie. Potestowaliśmy, posprawdzaliśmy i rzeczywiście takie rozwiązanie wyszło grze lepiej, więc tak po prostu wprowadziliśmy. I takie różne zmiany wprowadzaliśmy, które uważam, że gdzieś wygładziły tę rozgrywkę, poprawiły, ale mówię, to cały czas było tak, że sobie fajnie współpracowaliśmy i to mi się bardzo, bardzo podobało, że gdzieś moje zdanie rzeczywiście się liczyło, ale bez przesady, tak, bo to jednak wydawca wykłada tutaj kasę na to wszystko, więc no, siłą rzeczy to on ma ostatnie zdanie, tak, natomiast ja nie czułem się gdzieś tam, nie wiem, zaniedbywany w tym dialogu, nie wiem jak to powiedzieć, nie? No I tak, to było bardzo, nie bardzo fajne, czułeś to jakiejś polecam. takiej protekcjonalności, że no, co ty tam wiesz, my tutaj wydaliśmy już 100 gier, więc nie, że to był dialog Gdzieś po prostu. doświadczenie też jak najbardziej też było widać jako wydawcy, no bo ja nie mam doświadczenia jako wydawcy, tak. rzeczy, nie? Oni znają Więc rynek gdzieś przede tam wszystkim, patrzyłem, no, tak, no ja patrzyłem tak bardziej swoich klientów też, no. z kąta klienta, tak? A oni bardziej z oka też wydawcy i gdzieś tam próbowaliśmy znaleźć wspólny dialog i myślę, że bardzo, bardzo fajnie to wyszło i wychodzi, bo cały czas przecież też te dyskusje są prowadzone, czy choćby teraz nad tym contentem, który ma być dodany darmowy, no to też go tam, znaczy to nie jest tak, że on powstaje teraz, tak, to było już wcześniej wszystko jakoś gdzieś tam pomyślane, tylko też nie było już opcji, żeby włożyć to do podstawki, różne tam opcje są, tak, nie chcemy też tej instrukcji wydłużyć jakoś bardzo, niektórzy są co liczą strony, więc jakby zobaczyli, że ta instrukcja nagle ma, nie wiem, 25 stron, to już trochę nie fajnie, albo 30 może nie, więc gdzieś tam po prostu myślę, że te decyzje, jakie wydawnictwo podejmuje, no to jednak widać, że tutaj doświadczenie po prostu przemawia o tym, nie? Natomiast to nie jest tak, że gdzieś tam oddałem grę i nie mam z tym żadnego kontaktu, absolutnie tak to nie wygląda, cały czas wspólnie współpracujemy. Natomiast nie jestem dopisany do rozwoju gry, tylko jest tam Janek i Marek bodajże, no bo no siłą rzeczy, no jak ja jestem autorem, to bez sensu tak dopisywać, prawda? Nie, no tak, no bo wiesz, no to jest najgorsze, jeśli projektant chce być jednocześnie i grafikiem, i projektantem gry, i jeszcze sobie zasady napisze, bo no, nie ma ludzi, którzy się znają na wszystkim. Właśnie fajnie, że podzieliliście się zadaniami i osoby, które się tym zajmują, tym developmentem, wiedzą, na czym to polega, no służy pomocą po prostu i to jest tak powinno to wyglądać. Zresztą No tak, autor Sirlin nigdy jest nie przykładem dla mnie autora, który jest po prostu zbyt zamknięty na właśnie na wszelkie próby negocjacji no bo jego te projekty, jeśli chodzi o usability, pomysły na IP są dla mnie fatalne. To są strzały w kolano, które po prostu psują mu. Gdyby on trafił właśnie z tymi projektami pod wydawnictwo, które by porządnie pokierowało nim i on dałby się pokierować, no to myślę, że mielibyśmy naprawdę niesamowite tytuły, a te jego genialne rozwiązania są często zamykane przez właśnie
głupie pomysły na to, jak to wygląda, no przecież te pandy i no, ludzie, ptaki, no, które gdzieś tam się na przykład pojawiają w kodeksie, anioły i to wszystko jest tak wymieszane, tak strasznie generycznie wygląda, że no zniechęca potencjalnego klienta, a tutaj jednak miałeś taki bardzo fajny support w postaci ludzi, którzy już zjedli zęby na marketingu, na tym, jak gra właśnie ma się sprzedać. Super. No tak, ja zjadłem zęby na ślimakach i robiąc tą grę. Tutaj zjedli zęby na doświadczeniach swoich jako wydawca i dzięki temu udało się wypracować wspólne jakieś dobre decyzje, które gdzieś tam myślę, że zaowocowały naprawdę fajnie działającą grą, nie? Super, bardzo Ci dziękuję. Powiedz mi tylko jeszcze, co dalej? Czy zakładając, jeśli ślimaki się dobrze sprzedadzą, myślisz o dodatkach rozwoju tej gry, czy już masz w głowie jakiś inny projekt, inny pomysł na inną grę? Czy w ogóle to Cię tak wypaliło, że już że to jedna i jedyna gra w swoim życiu? Jakie jest Twoje teraz samopoczucie, nastawienie po zakończeniu tego projektu? Czy jest skończony No, tu właśnie? tu myślę, że podzielimy sobie to na dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest to właśnie, że na dobrą sprawę ciężko jest mi sobie wyobrazić tutaj wypalenie, bo możliwości kreatywne są nieskończone tak na dobrą sprawę. Możemy sobie różne gry tworzyć. Cały czas gdzieś czegoś tam brakowało na rynku. Swego czasu robiłem Devil May Cry'a, który gdzieś tam bardzo bliski memu sercu, a się okazało, że taka gra wyszła. Więc trzeba było porzucić projekt. No może jeszcze do niego wrócę, ale gdzieś tam wiadomo, że to była nisza w niszy, więc no. Heroesa też stworzyłem, ale to też był taki początkowy, potem się okazało, że oni robią Heroesa, no to wiadomo. Natomiast cały czas coś próbuję tworzyć, tylko staram się jednak nie ciągnąć wiele srok za jeden ogon, bo bardzo często projektanci robią tak, że jedną grę jeszcze nie skończyli, w ogóle tam jeszcze jest niedostatecznie przetestowana, a tutaj już zaraz mam taki pomysł, mam taki pomysł, mam taki Albo pomysł. odwrotnie, tak długo dłubią w tej jednej grze, że po prostu nie wyobrażam sobie, że mogą przestać, nie? Że oddać, że uznać ją za finalny, skończony projekt. To też jest pułapka. No to tak, to była pułapka ślimaków. Czyli Bo ja też cię też jestem dotknęło takim teraz, tak? trochę. Tak, zdecydowanie, no choćby przez to, że było właśnie bardzo ładne i w ogóle, a poza tym jestem takim trochę perfekcjonistą, co cały czas mi się gdzieś w życiu odbija czkawką, więc siłą rzeczy no musi być naprawdę dobrze, żebym ja był zadowolony. Cały czas szukam czegoś, jeżeli są jakieś takie rozwiązania, które gdzieś wydaje mi się, że mają jakąś skazę, to nie pasuje mi to, nie? Próbuję to zmienić. Nie zawsze wszystko się oczywiście uda, coś często się odbędzie kosztem czegoś. No, plansza ślimaków jest tego dobrym przykładem, jak już o tym mówimy. No bo chciałem, żeby tam były te zniszczenia jakieś, żeby ta była modularność, więc nie mogłem już tego inaczej, że tak powiem, pogodzić. Wiedziałem, że będzie tak, że będą pojedyncze kafelki i w takim wypadku po prostu trzeba będzie ułożyć planszę. Nie wszyscy to lubią, natomiast dzięki temu ja miałem, dla mnie większym priorytetem był fan rozrywki, to jak ta plansza wyglądała, ja też jeszcze miałem taką trójwymiarową fajną, swoją drogą, ale wiadomo, że tu byśmy w cenie popłynęli. No cena Natomiast super jako też w ogóle prototyp fajnie, że udało się w takich rozsądnych pieniądzach wydać, bo ona kosztuje 100 parę, O, to 120. swoją drogą, panie, ja byłem To jest zdziwiony jak diabeł. niesamowite, no. To byłem naprawdę, więc po prostu musiałem zrozumieć, że coś odbywa się kosztem czegoś, natomiast staram się jednak jak coś trochę nie pasuje, to już to poprawiać coś tego i dłubać za często przy czymś. Też jak siedziałem w tłumaczeniach, to też tam tragedia była, potrafiłem nad jednym dymkiem spędzić pół godziny, chociaż nie robiło to większej różnicy. Czyli zostawiasz sobie jest furtkę, że być może jakieś dodatki do ślimaków powstaną. Ja bym powiedział nawet więcej, z tego względu, że ja jak przesłałem grę do Galakty, to ja już wtedy chciałem, ja nie lubię czegoś takiego, jak mi coś się tworzy na kolanie, nie? Więc chciałem po prostu, tego też nie lubię w tych Kickstarterach, wszystkich GameFindach, nie? Że ktoś mi nagle dodaje dodatek, Robią który myślę, że dopiero będzie gry, figurek, a później grę to się zrobi w trakcie już zbiórki. No właśnie, no to ja takich dodatków wtedy nie biorę za bardzo, bo ja wtedy mam świadomość, że nie do końca to może być dobrze działający produkt, tak? Dlatego ja nie wiedziałem, czy w ogóle co będzie. Natomiast sobie zaplanowałem już od samego początku, miałem tych frakcji dużo więcej, bo chyba 16 albo 14 to nie pamiętam. I gdzieś tam cały czas je testowałem
i jak miała być gra wysyłana na konkurs, to Musiałeś też bardzo wybrać. dużo żeśmy to testowali, żeby wybrać te frakcje, Mhm. które najlepiej działają, najprościej działają, najbardziej będą się nadawały po prostu jako podstawka, a nie z jakimiś takimi dodatkowymi Tak, zresztą to segmentami. jest to typowe dla tych wszystkich Tak, LCG-ów, że no podstawka wychodzi w miarę prosta, a tak. dopiero grę gdzieś tam komplikują kolejne dodatki. Tak samo no, tutaj. No, tylko też nie można przegiąć, nie? Tak. Ale wiadomo, że gdzieś tam miałem jakiś wiatr, który teraz sobie gdzieś tam poprawiam trochę i myślę, że może będzie fajnie funkcjonował. Czyli warunki Zobaczymy. pogodowe, tak? Różne rzeczy po prostu, Mhm. które gdzieś tam miałem na przestrzeni tworzenia tej gry, który no, sporo czasu trwało, to po prostu mam teraz z czego wybierać, coś trochę poprawić, podmodulować, coś tego. Jeżeli wcześniej działało, czemu miałoby teraz nie działać, nie? Mhm. Bo ta gra się tak bardzo nie zmieniła w swoich założeniach. Wiadomo, że pewne rzeczy zmieniliśmy jako ten, ale to dalej są tamte ślimaki, można powiedzieć. Te same będą odczucia podobne przynajmniej z gry, z tego co słyszałem od testerów, to kiedy zmierzyli się z Duch grą, kiedy już został jest ten ta sam. bardziej finalna, to rzeczywiście tak, duch ale też mówili, że lepiej jest, nie? Mhm. Więc to też to było fajne. W związku z czym jak najbardziej i pomysły są, i tego patrzymy. No, ja chcę być po prostu przygotowany, że jak wydawca mi powie, że tu będziemy robić dodatek, to nie tak, że to ja teraz będę myślał, tylko ja już chcę mieć coś, tak? Więc ja już sobie od jakiegoś czasu myślę nad jakimiś czy trybami, czy czymś, czy to będzie działać tak, że rzeczywiście będziemy to mogli dodać, czy nie. To już dla mnie jest mniejsze, ale chcę mieć po prostu opcję, nie? Żeby to później nie było tak, że ja coś na kolanie robię, bo to mi nie pasuje takie coś. Natomiast jeżeli chodzi o pomysły, to jak najbardziej nad innymi granymi też myślę, na razie pracuję nad jednym innym projektem, Mhm. no bo mówię, no nie chcę się rozdrabniać z tą głową, bo to też jest bez sensu, tak? Mam ślimaki, mam jeszcze inny projekt obok i starczy, tak? Mogę jeszcze jakiś jeden wziąć, czy coś w tym stylu, ale nie ma co przesadzać po prostu. No to trzymam kciuki, żeby tutaj poszła jak najlepsza sprzedaż ślimaków i żeby gracze pokochali ten tytuł. Ja też nie mogę się doczekać na swój egzemplarz, bo mówię, jak poczytałem, na początku też jest, ten tytuł w ogóle mnie nie interesował, bo widząc po grafikach i tak dalej, mówię, a jakiś kolejny rodzinny tytuł, to akurat nie jest moja herbatka. Ale właśnie gdzieś trafiłem w twoje wpisy na forum i zobaczyłem, kurczę, to jest jednak zupełnie coś innego niż zakładałem i no fajnie, że takie gry powstają, bo tak jak mówię, ten segment takich średnich area control nie jest jeszcze nasycony, jest sporo miejsca teraz do wypełnienia go, więc cieszę się tym bardziej, że mamy tutaj Polaka w tym segmencie właśnie gier średnich area control, także no fajnie. Poszliśmy właśnie tak jak dziękuję, że to gdzieś tam doceniasz i że no mam nadzieję, że gra będzie sprawiać ci frajdę, jak tam już ją dostaniesz. Natomiast jeśli chodzi o grafiki, no to gdzieś tam staraliśmy się maksymalizować target, nie? No bo na dobrą sprawę z założenia to jest trochę gra rodzinna, więc takie grafiki też czemu nie, żeby dzieci bardzo, bardzo pozytywnie reagowały na grę. No jeden to tam już 23 była, już się tam kończyło spotkanie, jeszcze raz chciał zagrać, a i tak grał już drugi raz pod rząd. Więc no dzieciom to rzeczywiście jeszcze bardziej to podkręca, nie, bo się bawią tym i tylko wiadomo, nie można mieć kija w tak zwanych 4 literach, no bo wtedy się Tak. to nie będziemy bawili, nie? Ale Ale to w też innym wypadku właśnie to jest typ gry, który uczy przegrywać też właśnie. No, dzisiaj za bardzo się wycina, kastruje tą interakcję i dzieci przede wszystkim, zresztą dorośli później też mają z tym problem, powinny się nauczyć przegrywać, no, powinny odczuwać tą interakcję w grach i po prostu no, nie udało się, no i próbujemy dalej. tak, to jest poważny problem dzisiejszych czasów, w ogóle jeżeli chodzi o rynek gier, nie tylko czy planszowych, ale też elektronicznych, wszystko się robi takie bardziej casualowe, prostsze, z możliwościami jakiegoś powrotu, poprawy. No Souls-like'i tak zwane są gdzieś tam wyjątkiem i fajnie, że to jest, ale no rzeczywiście tak to potem jest, że potem człowiek nie umie przegrywać, nie? Dobrze. A to jest grane po to, żeby się dobrze bawić, nie? A nie po to, żeby się później No denerwować. właśnie, niepotrzebnie się miesza takie złe emocje, tak jak mówisz, ten przysłowiowy kijek w tyłku, z zabawą po prostu. No i przenosi się te jakieś animozje na rzeczywistość, a to jest tylko i wyłącznie gra i powinniśmy umieć w pełni korzystać właśnie z tego rodzaju hobby właśnie w sposób taki no, rozważny i z dystansem, no bo
I chyba ślimaki takie są Tak. właśnie, tego trochę uczą, mam wrażenie właśnie, że no No na oberwałem, pewno to wiemy, że nie tu, o nauczą, co nie? tutaj Jak tam chodzi. coś zostanie, to może być, no. Fajnie, dziękuję Ci serdecznie za Twój czas i tak jak mówię, trzymam kciuki, żeby tutaj powstało jak najwięcej tutaj dodatków do samych ślimaków, no i czekamy na kolejne projekty, żeby już nikt nie mylił Stanowskiego ze Stankowskim. Nie, to nie jest istotne. Najważniejsze jest, żeby gra sprawiała frajdę ludziom i to jest dla mnie najważniejsze, nie? Że bardzo jest satysfakcjonujące to patrzenie, jak ludzie się po prostu cieszą grając w grę. Dlatego raczej nie będę tworzył euro, raz, że nie specjalnie jakimś jestem fanem tego typu rozgrywki. Wolę jak jest interakcja, wolę jakie są emocje, jak widzę tą radość na twarzach, albo właśnie tę paletę barw, jeżeli chodzi o paletę barw, nie, o emocje, no to po prostu to jest dla mnie ten mój cel, nie? To jest mega satysfakcjonujące, widać te uśmiechy na No przykład, i nie? czekamy na polskiego Sirlina, który słucha głosów z zewnątrz, nie zamyka się na konstruktywną krytykę i chce właśnie, daje też innym pole do tego, żeby się wykazali właśnie i dzięki temu no, gry powstają lepsze. No, nie możemy być odpowiedzialni za wszystko, no bo na wszystkim się nie znamy, więc Tak. to jest Tak. to jest super, że No ja również w takim razie dziękuję serdecznie za całą tą rozmowę, było mi bardzo przyjemnie. Minął jak z bicza strzelił, żeby nie powiedzieć, dosłownie. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tej chwili, którzy to tak jest, wysłuchali. dziękujemy serdecznie i zachęcamy do ślimaków. No i oczywiście do oglądania dalej kanału Gentlemani. A Dziękuję rozmawiali również. Irek. No i Damian Stankowski. Cześć, hej.